Ślad węglowy, ESG, czy od dawna znane apele o drukowanie tylko naprawdę potrzebnych dokumentów. Nasza świadomość ekologiczna rośnie w skali mikro i makro. Wszyscy szukamy sposobu na to, by być eko. Pomysł na redukcję śladu węglowego jest na tapecie każdej firmy na świecie. Co jeśli powiem Wam, że mam dla Was takie rozwiązanie? Jeśli powiecie o tym swoim znajomym, zyskacie miano ludzi postępowych. Co jeśli powiecie o tym swoim szefom? Mam rozwiązanie redukujące ślad węglowy. Czujecie moc tego słowa? Zainteresowałem Was? Zapraszam serdecznie. Przedstawiam system identyfikacji produktu PI. Na produktach sygnowanych logo Hubix znajdziecie takie oto kody QR. W ogromnym uproszczeniu przenosimy całą papierową dokumentację do Waszych smartfonów, do internetu. Zobaczmy, co kryje się pod kodem QR. Kod możemy zeskanować aparatem telefonu lub też dedykowaną aplikacją do skanowania tych kodów. Zostajemy przeniesieni na dedykowaną stronę produktu. Pierwsza, najważniejsza informacja, to co nas najbardziej interesuje. Badania ważne jeszcze 722 dni. W przypadku naszych produktów ten termin kolejnego badania jest bardzo ważny. W miarę kiedy ten czas będzie upływał, kolor czcionki będzie się zmieniał najpierw na żółty, a później na czerwony. Mamy 4 panele dostępne w tym momencie w systemie. Ten system będzie rozwijany, więc tutaj mogą się pojawiać też kolejne panele z dostępem do jakichś funkcjonalności. To będzie zawsze dostępne dla Was, dla użytkowników. Więc mamy opcję zaplanuj badanie, mamy opcję dokumentacji, zgłoś problem i historię badań. Po wybraniu opcji zaplanuj badanie możemy wybrać badanie w laboratorium Hubix, czyli umówić produkt na wizytę w naszym laboratorium w celu przeprowadzenia badań okresowych. Wyświetlają nam się 3 najbliższe daty. Mamy też informacje o koszcie takiego badania, podajemy kwotę netto, oczywiście bez kosztów transportu. Wybieramy interesujący nas termin, pamiętając, że przesyłka musi dotrzeć do nas na minimum 3 dni przed planowanym wykonaniem badania. Zamawiam adres, pod który musimy wysłać paczkę. Po badaniu odeślemy ten produkt na wskazany adres, a protokół będzie widoczny w historii badań, co za chwilę pokażę. Poruszamy się po aplikacji tak jak po stronie internetowej, czyli przyciskami powrotu. Jeśli nie korzystacie z naszego laboratorium, jest tutaj opcja, nazywa się badanie w innym laboratorium. Zaznaczamy tą opcję, przechodzimy dalej. System automatycznie podpowiada nam datę kolejnego badania. Jeśli na naszym protokole data jest inna, to oczywiście możemy dokonać korekty tej daty, no ale zakładamy, że ta data jest poprawna. I teraz musimy dodać zdjęcie protokołu. Mamy takie 3 opcje do wyboru. Biblioteka zdjęć, zrób zdjęcie, jeśli korzystamy z wydrukowanego protokołu, albo ewentualnie system, który organizuje pliki w telefonie. Ta opcja oczywiście będzie wyglądała różnie w zależności od telefonu. Jeśli jesteś laborantem, to zadbaj o to, aby protokół mieć już w urządzeniu, z którego obsługujesz system PI. Jeśli jesteś użytkownikiem, poproś laboratorium o przesłanie protokołu w formie elektronicznej i również umieść go w urządzeniu, z którego obsługujesz system PI. Ja akurat mam już przygotowane zdjęcie protokołu w bibliotece zdjęć. Zaznaczam to zdjęcie, wybieram opcję dodaj dalej, następnie zapisz. System zapisuje w pamięci ten protokół. Możemy sprawdzić, rzeczywiście mamy tutaj 25 lipca 2024 do 25 lipca 2026. Inne laboratorium, numer seryjny się zgadza i mamy też zdjęcie protokołu. To było opcja zaplanuj badanie. Dokumentacja. Tak jak powiedziałem, karta techniczna, deklaracja zgodności, instrukcja obsługi, jakiekolwiek inne dokumenty pojawiają się w aplikacji. Rezygnujemy z wysyłania dokumentacji papierowej. W zamian dokumentacja jest zawsze dostępna w systemie. Jeśli aktualizujemy dokumentację, ona automatycznie będzie aktualna dla Was. Jeśli zmienimy deklarację zgodności, zmienimy coś w instrukcji lub dodamy jakieś inne dokumenty, będą zawsze dostępne pod tym adresem QR.
Ponieważ system Pi to dedykowana strona internetowa produktu, możemy swobodnie zarządzać tym linkiem i na przykład przekazać go w formie wiadomości czy też maila do osoby, która będzie mogła korzystać z zasobów systemu. Zgłoś problem. Możecie zgłosić do nas informacje o produkcie anonimowo. Nie zbieramy informacji, kto do nas pisze, tylko i wyłącznie udzielamy odpowiedzi. Jest to forma czatu. Można podać tutaj informacje lub dołączyć plik, jeśli jest to potrzebne, na przykład jakaś awaria lub nie wiecie, jak zbadać dany produkt lub macie jakąś sugestię co do tego produktu. Historia badań. Tutaj pojawia się protokół utworzony przez nas. Mamy informację o numerze seryjnym, datę badania 13 czerwca 2024, następne badanie 13 czerwca 2026. Otwieramy PDF i widzimy nasz oryginalny protokół. To jest ta strefa, w którą obsługuje firma Hubix. Tak jak pokazywałem wcześniej, jeśli korzystacie z własnego laboratorium, to ten protokół będzie tutaj dostępny z poziomu badania w innym laboratorium i zrobienia zdjęcia. Zobaczmy teraz, co kryje pod sobą kod QR w hełmie elektroizolacyjnym Secra. Ponownie jesteśmy przeniesieni na dedykowaną stronę internetową produktu. Też mamy licznik. 1821 dni do końca użytkowania. Nie mamy tutaj historii badań, ponieważ aktualnie hełmy nie podlegają badaniom okresowym. Mamy dostęp do dokumentacji, tu jest karta techniczna, deklaracja, instrukcja. W systemie jest już umieszczona też wideoinstrukcja do hełmu. Jest też opcja zgłoś problem, jest też historia. W historii mamy datę produkcji i mamy datę wprowadzenia do użytkowania. I to jest bardzo ważna rzecz. Pokazałem Wam już hełm, w którym licznik pracuje. Pokażę Wam, jak to wygląda, kiedy zeskanujecie po raz pierwszy kod QR na produkcie, który kupiliście. Po zeskanowaniu kodu QR na nowym hełmie Secra wyświetla nam się okno i przycisk rozpocznij użytkowanie. Do tej pory nanosiliśmy na hełmie informacje o dacie produkcji i dacie utylizacji. Dziś, dzięki systemowi Pi, to Wy decydujecie o tym, kiedy wprowadzacie hełm do użytkowania. Mamy informację. Aktualnie produkt nie jest wprowadzony do użytkowania. Data produkcji 14 czerwca 2024. Tą informację my programujemy w procesie produkcji. Druga informacja. Po wprowadzeniu do użytkowania może być używany przez 5 lat, jednak nie dłużej niż do 14 czerwca 2031. System Pi daje Wam możliwość przechowywania hełmu we własnym magazynie przez 2 lata. Jeśli przez ten okres nie wprowadzicie hełmu do użytkowania, zegar wprowadzi go automatycznie. Zobaczcie, jak wygląda wprowadzenie hełmu do eksploatacji. Wybieram opcję rozpocznij użytkowanie. Od tego dnia licznik liczy 5 lat przeliczonych na dni. Za 1826 dni hełm musimy wycofać z eksploatacji. Wracamy do ekologii, bo ona jest najważniejszym tematem naszego spotkania. Podstawowa korzyść z funkcjonowania systemu Pi: rezygnujemy z papieru. Może wygląda to niewinnie w przypadku jednego produktu. Wyobraźcie sobie, jak to wygląda w skali makro. Tysiące takich produktów rocznie dostarczane są w skali naszego kraju. Tego już nie ma. Dokumentacja jest dostępna w systemie. Co jeśli zgubilibyście tą dokumentację papierową? Kontaktujecie się z nami, my ją drukujemy i wysyłamy do Was ponownie. W systemie jest to niemożliwe, musielibyście zgubić produkt, żeby nie mieć dostępu do dokumentacji. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany dokumentacji, która może wyniknąć ze zmiany dokumentów, przepisów, norm, nie musimy planować kampanii informacyjnej, nie musimy do Was wysyłać dokumentów. Dokumentacja jest dostępna na dedykowanej stronie produktu w systemie Pi. Skoro możesz przechowywać hełmy we własnym magazynie, możesz je nabyć w jednej dostawie. Redukcja śladu węglowego w najczystszej postaci. Mało tego, wpływasz też na procesy logistyczne w naszej firmie. Skoro Ty raz zamawiasz produkt, to my raz zamawiamy surowce.
Kolejna redukcja śladu węglowego. Jeśli poszukujecie rozwiązania ekologicznego, redukującego ślad węglowy, to właśnie je znaleźliście w rozwiązaniach Hubix. Jeśli chcecie zastosować system PI w swoich zasobach, zapraszamy do kontaktu. Bądźcie ekonowocześni.